Dzisiaj bohaterem naszego programu będzie człowiek, który uczestniczy w wielkim przedsięwzięciu pomagania Ukraińcom, ale też będzie uosobieniem, przedstawicielem grupy, w której działa, a po części także wszystkich innych grup, które w zupełnie niezwykły sposób oddolnie zorganizowały się, by nieść pomoc. Andrzej Kubalak z Grupy Transgranicznej. Witam bardzo serdecznie. Witam serdecznie, panie Romanie. Dzień dobry. Gdyby była możliwość rozmowy ze wszystkimi naraz, pewnie chcielibyśmy ze wszystkimi naraz rozmawiać, ale to nie byłoby możliwe. Więc cieszymy się, że jest pan dzisiaj reprezentantem tych ludzi, którzy pomagają. Proszę może króciutko na początek powiedzieć, Grupa Transgraniczna. Na czym polega wasza działalność? To prawda, jeśli chodzi o to, że jestem tutaj sam, jest to traktowane przeze mnie jako naprawdę olbrzymi zaszczyt, dlatego że ilość osób, które są zaangażowane i niosą pomoc dla uchodźców z Ukrainy, i to zarówno tą pomoc jako transport osób, jak też przekazywanie darów, przekazywanie pomocy humanitarnej, medycznej, jest olbrzymia. Nasza grupa zaczęła działać tak naprawdę już od trzeciego dnia inwazji rosyjskiej. Nastąpiło to poprzez jeden post na Facebooku naszego inicjatora z Olsztyna. Nie będę wymieniał imion, proszę mi wybaczyć, dlatego że jest tak dużo osób zaangażowanych w pomoc, że mógłbym kogoś pominąć, a tego na pewno chcę uniknąć. Także działamy od trzeciego dnia inwazji. Jeśli chodzi o mój prywatny czas, jest to już 5. weekend. W każdy weekendy rozumiem jako parę dni, gdzie jestem tutaj na Ukrainie. Nasza grupa działa wyłącznie po stronie ukraińskiej. Przewozimy uchodźców oraz w drugą stronę jadąc wieziemy dary, zarówno do hubu, jakim jest Lwów, ale także do wielu bardziej odległych miast. Tutaj możemy mówić chociażby nawet o Kijowie, czy o Odessie, czy o Białej Cerkwi, czy Winnicy, czy Tarnopolu, a także wielu innych miastach, do których docierają nasi odważni kierowcy. Oprócz nich działają też koordynatorzy, działają nasi przyjaciele, którzy służą za logistyków, którzy tworzą prywatne zbiórki, ale też tworzymy coś na kształt mini organizacji, więc mamy duże, olbrzymie wsparcie jako Grupa Transgraniczna od Fundacji Wesoła Góra. To ta fundacja zdecydowała się udzielić nam subkonta i dzięki ich tak naprawdę bezpłatnej pomocy, ich zaangażowaniu i temu, że pozwolili nam działać na naszych zasadach, oczywiście, które są transparentne, w pełni przejrzyste, możemy pomagać naszym kierowcom w różnych aspektach. Jasne. To właśnie proszę powiedzieć, ta pomoc, której potrzebujecie, to rozumiem, że jeden wątek to są dary, które możecie zawieźć w głąb Ukrainy. Myślę, że wymaga to sporej odwagi, bo rozumiem, że jeździcie blisko terenów, które są objęte działaniami wojennymi. A druga to, rozumiem, paliwo, serwisy, naprawy samochodów i tego typu problemy, przed którymi stoicie. Bo rozumiem, że ten samochód, w którym pan siedzi, jest pańskim osobistym samochodem. To jest tak, że używacie własnych, prywatnych aut. Tak, tutaj kwestie związane z pomocą są wielowymiarowe. Jakby nie chciałbym za bardzo wchodzić w niektóre szczegóły, bo tutaj tą pomoc niesiemy wszyscy jako Polacy. Zaczynając od szczebla administracji państwowej, przez województwa, powiaty, miasta. Natomiast my oddolnie, jako grupa prywatnych kierowców, prywatnych osób, które mają własne środki komunikacji, auta, zarówno takie jak mój, czyli SUV 16-letni, czy kierowcy, którzy mają inne auta typu minibus, van, czy nawet zwykłe osobówki, zdecydowali się po prostu działać. To, co jest dla nas bardzo istotne, nie jesteśmy jedyną grupą. Tutaj trzeba podkreślić, że tych takich oddolnych działań jest bardzo dużo. My staramy się z wszystkimi współpracować. Zapytał pan chociażby o bezpieczeństwo w poszczególnych miastach i to, że nasi kierowcy są odważni. Tak, natomiast
staramy się szacować to ryzyko z tego względu, że tworzymy tutaj taką siatkę ludzie dla ludzi, ludzie z ludźmi i to zarówno po stronie polskiej, jak i ukraińskiej. Więc mówimy tutaj nie tylko o koordynatorach, którzy są w Polsce i nas wspierają jako kierowców, ale są to też koordynatorzy, którzy działają po stronie ukraińskiej. To są zarówno Jasne. osoby działające na dworcu Panie Andrzeju, albo w poszczególnych miastach, które są zagrożone. to, co jest niesamowite i być może jest zupełnie nowym zjawiskiem, to jest takie rozproszone zarządzanie. No bo fakt, że macie tych koordynatorów, że towary, które wieziecie, czekają przy granicy, a osoby, które macie zabrać z powrotem do granicy, gdzieś czekają, to wszystko wymaga wsparcia technologii. Jak to jest zorganizowane, proszę mi powiedzieć, że nie giniecie w chaosie? Podobnie zresztą jak nie giną różne inne grupy, na przykład w Warszawie jest taka znakomita grupa Zasoby, która też zbudowała jakąś technologię, częściowo w oparciu o platformę Facebooka, częściowo dodatkowe rozwiązania. Jak to budowaliście? Jak to rozproszone zarządzanie zaistniało? Tak, tutaj znowu jest ta wielowymiarowość. My staramy się współpracować z innymi grupami, też robią bardzo świetne projekty i rzeczy. Natomiast u nas są ludzie, którzy reprezentują. Tutaj nie przeszkadza, mój telefon ciągle dzwoni, starałem się go wyciszyć. Natomiast Ludzie, którzy działają reprezentują? sami ludzie, którzy reprezentują bardzo wiele sektorów i działań, są na wielu różnych stanowiskach. I tutaj, jeśli chodzi o kwestie związane chociażby z tym, jak my zaczęliśmy działać, to był Facebook, tak, to był Facebook. Natomiast pojawili się kierowcy, którzy mówili nam od początku, czym się zajmują prywatnie i na przykład byli to informatycy i tutaj nie była to jedna osoba, jest takich osób więcej. I zaczęliśmy powoli, oddolnie, kolektywnie się synchronizować. Powstały na początku aplikacje, które służyły do automatycznej rejestracji kierowców. Pozwoliło nam to uwolnić trochę czasu naszych koordynatorów. Później zaczęliśmy myśleć, no dobrze, zaczynamy powtarzać te same kwestie powielokroć, więc być może przyda się strona Q&A, pytania i odpowiedzi. Więc pojawiła się strona, która nazywa się kierowcy-ukraina.pl. Więc mieliśmy już 3 przynajmniej aplikacje łącznie z Facebookiem. Później dodaliśmy do tego bramki SMS, czyli też coś na kształt aplikacji, które dają autoresponder dla 2 rodzajów osób. Pierwsza kategoria to są osoby, które są w statusie powiedzmy standardowym, chociaż wojna nie jest standardowa, to nie mają oni bezpośredniego zagrożenia i mogą być ewakuowani z dworca w Lwowie, który jest naszym hubem. Oczywiście jest więcej punktów takich transferowych w Lwowie. My działamy na dworcu ze względów logistycznych. W pierwszej kolejności ewakuujemy kobiety w ciąży, kobiety z dziećmi, inwalidów, osoby w podeszłym wieku. Natomiast jeśli ktoś nie ma mobilności wystarczającej, żeby dostać się na dworzec w Lwowie, mamy drugi numer telefonu, na który po wysłaniu SMS-a osoba zgłaszająca dostaje autoresponder mówiący: dziękujemy za zgłoszenie, postaramy się pomóc, mamy wiele zgłoszeń. Nasi koordynatorzy podejmą próbę kontaktu i zorganizowania tak zwanego mikrokonwoju. I wtedy wysyłamy kierowców w mikrokonwojach, powiedzmy 3 auta, do okręgu lwowskiego, ale też, tak jak mówiłem wcześniej, jeździmy też w inne miejsca, dlatego że czasem osoby takiej pomocy potrzebują, chociażby w Tarnopolu, i wtedy taką pomoc otrzymują, abstrahując od publicznego wsparcia i transportu, który w końcu zaczął działać na Ukrainie, czyli tutaj zarówno transport kolejowy, autobusowy, minibusy, tutaj strona ukraińska też takie rzeczy robi, natomiast my widzimy, że nasza pomoc jest efektywna, bo przewieźliśmy do tej pory, od początku inwazji 3. dnia, ponad 4000 pasażerów, więc są to, jak dla nas, dość konkretne. Co też jest fascynujące, że macie te liczby, co pokazuje, że to jest koordynowane. Jeszcze jedno takie pytanie techniczne. Ci koordynatorzy to są osoby w Polsce, to są osoby na Ukrainie? Pewnie muszą mówić po ukraińsku, no bo muszą się móc swobodnie porozumieć z osobami potrzebującymi pomocy. Tutaj mamy różne rozwiązania. Jeśli chodzi o kwestie tłumaczeniowe, mamy też chociażby dużą ilość komunikacji przechodzącą przez aplikacje takie jak WhatsApp czy Telegram, gdzie mamy dedykowane grupy, gdzie nasi ukraińscy koledzy, bracia, siostry, już tak się określamy, udzielają nam wsparcia w tłumaczeniach.
Więc to Jasne. jest bardzo duża pomoc. Też pod kątem grup dedykowanych. Więc mamy grupy, które zajmują się stricte organizacją, są grupy koordynatorów, są grupy osób, które łączą jako koordynatorzy i kierowcy pasażerów z bardziej odległych rejonów, tych bardziej Panie Andrzeju, zagrożonych pod ryzykiem strzałów. Zostało nam 20 sekund, więc rozumiem, że możemy to podsumować, że w dodatku nigdy nie spotkaliście się w zasadzie wszyscy, nie jesteście organizacją, która fizycznie współpracuje. To wszystko się odbywa na bazie technologii. Być może widzimy, jak powstaje zupełnie nowy sposób tworzenia organizacji i trzymamy z całej siły kciuki za wasze powodzenie bezpiecznych podróży. Dziękuję. Czujemy się Wszystkiego pomimo dobrego. tego, że działamy często wirtualnie, jakbyśmy znali się od lat. Tu tworzą się prawdziwe przyjaźnie, a ludzie mają podobne motywacje. Po prostu uratować ludzi w potrzebie, którzy są po tej stronie konfliktu.